Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Na początek bardzo ważne przesłanie. Spełniajcie swoje marzenia. W szczególności, jeżeli są to marzenia gitarowe i po prostu, nie wiem, nawet jeżeli zajmie Wam spełnienie takiego marzenia 15 lat, 20, 10, to w końcu, jeżeli to osiągnięcie, będzie przepięknie. Pamiętajcie o tym, że gitara jest najważniejszą ze sztuk i na tym kanale od 10 lat krzewię dla Was kulturę gitarową i propaguję dla Was właśnie gitarę jako najpiękniejszą rzecz na świecie. No i oczywiście końcówki samochodowe z BMW E30. Słuchajcie, generalnie dlaczego tak sobie mówię? Nie od dzisiaj wiadomo, że ja jestem wielkim fanboyem firmy Gibson i pewnie wielu z Was miało dokładnie to samo, że oglądało się w wieku 16 lat, czy to było w 88, w 98, w 2008 czy w 2018, to nie ma żadnego znaczenia, ale w wieku lat nastu oglądaliśmy się tego Slasha, tego Jimmy'ego Page'a, później dołączył do tego nawet i James Hetfield, później nawet i Kirk Hammett, no i generalnie wiecie, no i Gary Moore i wszyscy grali na tych Gibsonach. I niektórzy pewnie chcieli grać na tych Gibsonach tak jak ci ich idole. Niektórzy po prostu mogli chcieć posiadać takiego Gibsona i myśleć sobie, że są od kogoś lepsi. Nie musieli tak wcale myśleć, ale no myśleć sobie, że jest im lepiej, bo to zawsze jest lepiej, jeżeli spełnicie swoje marzenie i jeżeli już jest ono spełnione, to można sobie wyznaczyć następne. No i generalnie ja też byłem wśród tych ludzi. Którzy po prostu zawsze chcieli Gibsona mieć, zawsze Gibsony mnie jarały i zawsze na tym kanale też o Gibsonach mówiłem bardzo ciepło, chociaż nie zawsze uważam, że one grają ciepło. To tak gwoli ścisłości. Natomiast jeżeli chodzi o Gibola, no to rzeczywiście no ja jestem fanboyem i generalnie lubię te swoje marzenia o Gibsonach spełniać. Kilka tych Gibsonów posiadam, nie da się ukryć. Dzisiejszego Gibsona, którego już oglądacie trochę na zbliżkach i którego generalnie dzisiaj sobie posłuchacie w różnych odsłonach, bo będzie dwóch gości. Dzisiejszego Gibsona niestety nie posiadam, ale spełniłem swoje marzenie. Dzięki temu, że rozpocząłem niedawno współpracę z polskim dystrybutorem, właściwie europejsko-wschodnim dystrybutorem, stąd też w tym odcinku napisy w różnych językach właśnie naszej części Europy. I generalnie dzięki temu, że nawiązałem współpracę po prostu z Lauda, z firmą Lauda, no to spełniłem swoje marzenie, które urodziło się we mnie będąc na wycieczce w Londynie ostatnio, gdzie to z Gutkiem wybraliśmy się do przepięknego sklepu gibsonowskiego, do którego oczywiście, jeżeli jesteście w Londynie, wszystkich namawiam, żebyście go odwiedzili. Niesamowity klimat i tam z tego nowego rocznika, czyli z dzisiejszego rocznika, czyli z rocznika 24, pojawiły się na tym pięknym, na tej pięknej karuzeli instrumenty, które od razu mnie oczarowały, czyli takie właśnie oto przepiękne, niebieskie, błękitne, przechodzące w fiolet gitary, które no, odstają troszeczkę od, wiecie, takiego normalnego standarda. To jest Gibson Standard, który nazywa się Blueburst, czyli on jest trochę inny niż normalny Sunburst, niż Tobacco Burst i tak dalej, które są żółtawe. To jest coś, co przykuwa od razu oko. Tych gitar pojawiło się bardzo dużo w różnych modelach. No i moim marzeniem było sobie na takiej gitarze pograć, zobaczyć ją z bliska. Oczywiście w tym sklepie tam można ją z bliska obejrzeć, no ale ja ją chciałem mieć tutaj w fogowni, no i takie marzenie mi się spełniło. Oczywiście od razu jak ta gitara do mnie przyszła, jak otworzyłem od niej case, to stwierdziłem, kurczę, no skąd ja wezmę teraz 12 000 złotych? Czy tam nie wiem ile ona kosztuje, 13 czy cokolwiek, skąd ja wezmę takie pieniądze, bo zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Niestety nie zostanie ona ze mną, przynajmniej na razie.
i niestety ten egzemplarz, mimo tego, że jest wyśmienity, przepiękny, przepięknie gra, jest prześlicznie zrobiony i tak naprawdę od razu po wyjęciu z case'u był nastrojony i dało się na nim grać. Nie sądzę, żeby ktokolwiek go dla mnie specjalnie ustawiał, bo w tej samej parce przyszła inna gitara z tego samego koncernu, która nie była aż tak pięknie ustawiona, więc myślę, że po prostu ta gitara wyszła tak z fabryki i przetrwała podróż. Nie wiem, no może ktoś ją tam nastroił w Polsce, ale no nie wyglądała na jakoś specjalnie, wiecie, dopieszczoną. To nie jest tak, że mówię, no przyszła inna, o której się dowiecie w przyszłym miesiącu i jakoś specjalnie nie była ustawiona i będę ją sobie musiał troszeczkę pod siebie ustawić. W każdym razie, no zakochałem się w niej oczywiście od pierwszego wejrzenia. Wygląda ta gitara przecudownie. Jest tak odstająca od reguły tego Sunbursta. Jest tak przykuwająca oko, że aż mi się zrobiło miło. Posłuchamy sobie w takim razie troszeczkę miłego metalu. Zanim przejdziemy do gości, to będzie metal. I do tego jeszcze powiem wam z profanacją. Metal na wtyczkach VST. Metal na wtyczkach VST, ale chyba dobrze zagadało. W ogóle ten Gibson gra rewelacyjnie. Bardzo proszę wszystkich o zostawienie łapki w górę. Dziękuję za komentarze, dziękuję za miłe słowa, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za wszystko, co robicie i co jest fajne dla tego kanału, odwdzięczając mi się właśnie w ten sposób za to, co ja robię fajnego, mam nadzieję, dla was. Największe podziękowania i oczywiście lista tych osób, które mnie patronują na samym końcu. Największe podziękowania dla patronów kanału. W tym miesiącu również jest zabawa patronajtowa. No jeszcze nie ma do wygrania Gibsona, jest do wygrania co prawda Marshall taki mały na klucze. I śmieszna taka gitarka, o której też zaraz się pojawi odcinek. W każdym razie bardzo wam dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału na różne formy tego wspierania. Jestem niezmiernie za to wdzięczny. Dajecie mi tym siłę. Czyli te lajki, te dobre słowa, te wasze oglądania tych odcinków do samego końca i ta kaska daje mi konkret siłę. Bardzo wam za to dziękuję. Wracając do Gibsona, mamy tutaj, szanowni państwo, no kawał gitary. Gibole dla mnie wszystkie grają. Może z lekkim przymrużeniem oka na tributy. Te tributy jakoś tak, jak sobie je porównuję z innymi gibolami, które mam, to tak nie wszystkie. Natomiast standardy rozwalają system. Absolutnie. Nie wiem, czy grałem kiedykolwiek na złym standardzie. To są gitary, które od razu siedzą. Od razu siedzą pod łapą, jak się je nagrywa, od razu siedzą w miksie, nie za dużo trzeba nimi kręcić. Oczywiście ja niczym nie kręcę na swoich nagraniach, to są bardzo proste nagrania, te, które słyszycie tutaj nie są poddawane żadnej obróbce, nie są poddawane żadnej ekwalizacji, tak naprawdę jest bardzo delikatna, ale to taka właściwie niesłyszalna kompresja, tylko i wyłącznie na potrzeby YouTube'a. Ja tam nic nie ekwalizuję, więc jak sobie porównujecie u mnie w filmach różne gitarki, to one są tak, wiecie, tak im żywiej, tym lepiej. W nagraniach oczywiście studyjnych robi się różne patenty. Gibsony siedzą. To jest sprawdzona metoda. Na Gibsonach jest też tak, że no słuchajcie, no można mieć podrasowane Epi, można mieć podrasowanego Harley'a Bentona, można grać na różnych gitarach niepodrasowanych i w domu możecie czasami nie usłyszeć pewnego rodzaju różnic. To jest gitara, która jest przeznaczona do wszelkich zadań, czyli można na niej grać w chacie, można na niej grać próby, można na niej grać koncerty i zawsze będziecie jej pewni. Tak tym się wyróżniają instrumenty zawodowe, że być może tutaj może nie wiadomo co i dlaczego i skąd się bierze to, że to gra, ale taka gitara, jeżeli po prostu wyjdziecie z nią na scenę, to możecie być pewni, że podłączacie się do Marshalla, podłączacie się do jakiegokolwiek dobrego wzmacniacza i macie ten sound po prostu z miejsca. Tym się wyróżniają te instrumenty, dlatego te instrumenty też są takie drogie. I mówię, być może w warunkach domowych, w warunkach YouTube'owych
usłyszenie takich różnic nie do końca jest zawsze słyszalne i nie do końca jest zawsze możliwe. Natomiast w warunkach po prostu studyjnych i w warunkach takich koncertowych, zawodowych, zawodowe instrumenty odwdzięczają nam się tym, że wszystko się w nich zgadza. I no to jest fakt niezaprzeczalny i tak też właśnie jest z tym Gibsonem. Słuchajcie, pierwszy gość nazywa się Hefcio. Wejdźcie na kanał do Hefcia, jeżeli chodzi o TikToka. On tak bardziej sobie tiktokuje. Hefcio jest łódzkim gitarzystą. Wkrótce poznacie go u mnie troszeczkę więcej. Umówiliśmy się na trochę tam rozmów i że wpadnie do Fogowni. Zakolegowaliśmy się od pierwszego spotkania właśnie w social mediach. Ja generalnie jestem bardzo przyjazną osobą, która wspiera społeczność gitarową i nawzajem się nie prześcigamy, nie ganiamy, tylko po prostu się wspieramy i to jest fajne. Miła atmosfera między nami zawsze jest. YouTuberzy też się wspierają i TikTokerzy też, bo ja trochę tam nawet jestem TikTokerem. TikTokuję, ale Hefcio jest większym TikTokerem. Poważne rzeczy tam robi, nie? Ładnie gra na gitarze. Posłuchajcie Hefcia na Labodze, na kolumnie również Labogi. Właśnie przed wami dobry bluesman. Nowy Gibson, jako użytkownik Gibsona, co masz do powiedzenia, proszę pana? Wygląda jak Gibson,
gra jak Gibson i jest Gibsonem. Czyli chyba dobrze. Tak. Na TikToku właśnie w komentarzach tam ludzie mi czasami pisali, że ty to grasz na tych Gibsonach. Ja mam takiego Gibsona z 2015 roku, tego z papieżem. I nieraz mi ludzie piszą, że jak to jest, bo ja tam słyszałem, że od 2006 czy tam od 2004 czy któregokolwiek innego roku, że te Gibsony to się w ogóle popsuły. No tak co 10 lat się tak co 10 lat się psują. Lat się teoria I powtarza, to jest, wiecie, to jest tak samo, mam wrażenie, że było z samochodami, że mówiło się, ja pamiętam jak 20 lat temu mówiło się, że te stare samochody tam z lat 80. czy coś, nie mówię oczywiście o polskich, ale tam te stare samochody to były fury, teraz to robią je z plastiku po prostu. No. I to mówiono o samochodach z lat tam 2004, 2005 i tak dalej, a teraz się mówi, że tamte auta są super, no nie? Tak. Więc mam wrażenie, że podobnie jest z gitarami. Nie ma co przesadzać, nadal są robione bardzo fajne instrumenty i ja bardzo chętnie gram na nowych gitarach, zwłaszcza, że często są różne nowości do nich dodawane. Nie wiem jakie są... jest kolor jest nowością, nie? Tu jest kolor nowością, nie wiem czy są jeszcze jakieś inne feature'y. Nie, to jest właśnie, wiesz, tak jak twoja i te wszystkie 2016 tak, tam są tak takie dalej, bardzo... Tam były dodatki, to tutaj wszystko jest... Bardzo nowoczesne. To jest true school, tak jak być powinno, więc to jest dla wszystkich konserwatystów, wiesz, gibsonowskich. To jest właśnie ten Gibson, który powinien być, czyli ten taki jak, wiesz, jak w 58. Nie? Bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję. Gościem moim był niejaki Hefcio. A Hefcia niedługo poznacie, spokojnie. Wystąpi jeszcze w drugim odcinku z jedną inną gitarką, a potem sobie pogadamy. Taki Gibson jest oczywiście gitarą mega uniwersalną. Taki Gibson oczywiście jest gitarą, na której pogramy wszystkie gatunki muzyczne. Mimo tego, że tutaj są bassbackery, które oczywiście nawiązują do puffów i wcale nie są ciepłe. Bo puffy wcale takie oryginalne nie były ciepłe, tylko miały trochę więcej dołu niż wtedy single, ale cały czas miały też tą przebijalną się górkę. No mówię, z racji na budowę i te stare zaszłości ludzie myślą o nich w ten sposób, że to są takie przetworniki, które są cieplejsze. One były cieplejsze od singli, które wtedy powstawały, natomiast miały cały czas tą górkę i wszelkie odmiany pafowskich przetworników robione przez różne firmy na całym świecie raczej idą właśnie w tym kierunku, żeby to były takie crispy przetworniki. Tak jest też tutaj. Oczywiście różne humbuckery na przestrzeni dziejów powstały. Różne humbuckery Gibson też wstawiał w swoje instrumenty o różnej barwie. Ale jak słuchacie tych nagrań, no to słychać, że to są crispy przetworniki i tym się charakteryzują właśnie bassbackery. Są one bardzo również selektywne, są one również bardzo wygodne w graniu tak naprawdę. Mimo tego, że w tej gitarze nie ma jakichś mocnych tych przetworników, bo one nawet chyba tam nie przekraczają 9, nie wiem czy one są tak w okolicach 8 kiloohmów, jeżeli chodzi o rezystancję, no to generalnie one napędzą dość konkretnie też wzmacniacz do grania ciężkiego, czy wtyczkę VST, czy cokolwiek, na czym tam sobie gracie, multi-effekt, procesor i tak dalej, to gra po prostu pasmem. To gra po prostu dobrym gitarowym pasmem i to po prostu gra dlatego, że komponenty tutaj są naprawdę wyśmienite. Posłuchajcie znowu mnie trochę teraz znowu na hi-wacie. Na hi-wacie sobie tam poplumkałem różne rzeczy, wyciąłem co najlepsze.
Co ja bym w tej gitarze zrobił, jeżeli ona byłaby moja? No pierwsze co bym zrobił, no to bym w niej zakonserwował podstrunnicę. Wypolerował sobie delikatnie progi, ale jeżeli chodzi o to, to nie ma tragedii. Wszystkie gitary Gibsona są robione przez pleka, czyli tak naprawdę maszyna zajmuje się zarówno nacięciem siodełka, maszyna zajmuje się koronowaniem progów, więc tutaj nie musimy się martwić o żadne skakanie progów i tak dalej. Progi są powklejane, są naprawdę solidnie zrobione. Wszystkie Gibsony, które posiadam i wszystkie, na których grałem, zawsze dały się ustawić bardzo nisko. Ta gitara przyszła fabrycznie na 1.5 na 2, ale spokojnie można było ją by jeszcze obniżyć. Natomiast na tych strunach, które tutaj są założone, w ogóle tego obniżenia nie trzeba było robić. W porównaniu z moim standardem, ja mam niżej ustawioną akcję strun. I gra się jeszcze wygodniej, ale ja z drugiej strony mam 10.46, z tego co mi się wydaje, tutaj chyba są założone dziewiątki, ale nie jestem tego pewien. Jest to oczywiście gitara zrobiona z mahongu, ma oczywiście klonowy, gruby top, jak na Les Paula przystało. Gryf jest to slim taper, czyli jest to cieniutki gryf, wygodny, to nie jest żaden gibsonowski kołek z lat 50. To jest gitara, która jest oznaczona w hierarchii jako 60s. Jeżeli macie gitary 60s, to możecie spodziewać się tego slim tapera. No to oczywiście nie będzie ibanezowy Wizard, ale jest to wygodny, fajny gryf. 12 cali radius podstrunnicy, ABR, mostek ze strunociągiem wykonywany w fabryce Advanced Plate Corporation obok Advanced Plating, zaraz obok fabryki Gibola. Klucze Grovera bez żadnego problemu trzymające strój. To jest instrument, który, szanowni państwo, nie ma żadnych innowacji, czyli Gibson tak jakby powrócił tutaj do swoich korzeni, zrobił wzmacniacz Falcon z mesą Boogie i zrobił standardy, które są standardami, czyli nie ma tutaj żadnego rozłączania cewek, nie ma tutaj żadnego odłączania się. Co prawda nie wiem, jaki jest układ, czy on jest na osobnych CTS-ach, czy jest na płytce. Właściwie to mogę to dla Was sprawdzić, teraz możecie się tego dowiedzieć, ale ja w tym momencie, jak to gadam, to tego jeszcze nie wiem. Trójpozycyjny przełącznik z tym przepięknym, ciemnożółtym, takim fajnym Zinkweissem. Troszeczkę większe te aluminiowe zaczepy paska, nie współgrające w ogóle, zawsze tak było z hardwarem i z kolorem hardware'u. Przepiękny instrument, bez wzmocnienia główki, z tradycyjnie wklejanym gryfem. Posłuchajcie jeszcze jednej nagrywki gościa. Jest to Rafatu z zespołu Brooklyn. Polecam również sprawdzić zespół Brooklyn. Rafatu, mój bardzo dobry ziomek, który też mam nadzieję, że będzie się pojawiał. Zapraszam dla Was tych gości, żeby była trochę odskocznia od tego mojego grania. Mimo tego, że dzięki Wam chodzę do szkoły i się uczę, moja nauka idzie bardzo wolno. Ja mam 47 lat, nie idzie to szybko, ale zrobię postępy. Jeszcze za rok będę tutaj naprawdę lepszym gitarzystą niż jestem. Już niektórzy z Was mówią, że te postępy gdzieś tam są powolne, w miarę możliwości oczywiście są, ale żeby było też ciekawiej, zapraszam dla Was różnych gości raz na jakiś czas, więc Rafatu przed Wami na wzmacniaczu właśnie Falcon 20. Rewelacyjny wzmacniacz, bardzo truskulowy, bardzo ciekawy, a na początek taka wisienka w postaci chwilowego nagrania na moim standardzie.
Zamykając temat tej gitary, tak naprawdę mam na co zbierać, bo mi się bardzo podoba. Ostatnio w ogóle jestem zafascynowany niebieskimi gitarami. Jak wiecie, Jasmina jest niebieska, moje Hellboye też będą, znaczy niektóre będą wasze, też będą niebieskie. No nie ukrywam, że będąc w tym Londynie tam to przykuło moją uwagę. Tam są jeszcze fajne, różne zielone i tak dalej, te wersje, więc miejmy nadzieję, że inne modele w innych kolorach też się tutaj pojawią i że będzie fajnie sobie je obadać. Bardzo też jest to dobre, że Gibson no nie tylko robi te klasyczne sunbursty, tylko właśnie potrafi też odejść od tego. Gitary wykończone oczywiście są lakierem Nitro. Lakier Nitro ma to do siebie i to już wielokrotnie było widać, że no on taki jest porowaty jakby, nie? Jest taki, że czasami jak się patrzy na niego pod światło, no to potrafi mieć taką widoczną warstwę porów. Lakier Nitro nigdy nie wysycha. No i dobrze położony lakier Nitro właśnie w ten sposób wygląda. Oczywiście jeżeli jest on źle położony, to robią się baranki, bo tutaj zawsze jest kilka warstw, czyli jest lakierowanie, polerowanie i tak dalej. Cieniutkie są te warstwy dosyć. Natomiast no, źle położony, za grubo położony, źle wyschnięty będzie powodował tą skórkę taką większą. Natomiast taka delikatna, widoczna pod światło skórka na gibolach jest normalna i ogólnie na gitarach malowanych Nitro. Taki ich urok. Czy lakier Nitro ma wpływ na brzmienie w stosunku do poliuretanu i czy drewno bardziej oddycha przez to, że ten lakier nigdy nie wysycha? Słuchajcie, ja nie chcę iść w takie dywagacje. Istnieją takie teorie. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, nie biorę udziału w tej dyskusji. Kto tam sobie wierzy w cokolwiek, niech sobie wierzy. Ja wierzę w to, że ta gitara zajebiście gra. Wierzę w to, że ta gitara jest rewelacyjnie zrobiona, bo jest. Widzieliście ją na zbliżkach aż do 10-krotnych powiększeń. Pamiętajcie o tym, że Gibsony są robione bardzo, bardzo tradycyjnie. Pamiętajcie o tym, że na przykład w Gibsonach bindingi są cały czas gumami przytrzymywane, wysychane. To jest cały czas robione tak, jak to się robiło kiedyś. Super wypasiony instrument. Ostatnie chyba nagranie z tego, co kojarzę. Znowu metal, krótko i na temat. Słuchajcie, bardzo dziękuję wszystkim za to, że docierają do końca odcinków. Jak wiecie, kanał obchodzi 10-lecie w tym roku, czyli no tutaj dzieją się od 10 lat, ponad 10, bo ja tak naprawdę, wiecie, działałem wcześniej też na różnych forach internetowych i pomagam ludziom w wyborach od wielu lat.
i krzewię tą kulturę, co mówiłem na samym początku, ale w związku z tym, że jest też 10-lecie, to niektórzy czasami wysyłają mi różne prezenty. Niektóre z tych prezentów sobie zostawiam, niektóre będą, że tak powiem, na nagrody. I tutaj niejaki Henry Scales, bardzo pozdrawiam, wysłał kilka rzeczy, których stwierdził, że nie używa i powiedział, że może się przydadzą i że mogę sobie zrobić z nimi co mi się tylko i wyłącznie podoba, więc zaraz zobaczymy sobie, co to są za rzeczy. Bardzo oczywiście dziękuję za te wszystkie prezenty. Henry, jesteś wielki. Już mi się podoba już mi się podoba to. Kto chodził w relaksach? Więc teraz tak, jeżeli dotarliście do końca tego odcinka, to piszcie w komentarzach, chodziłem w relaksach. Ja nie chodziłem w relaksach. Mama mi kupiła Timberlandy, w których nie chciałem chodzić, a chciałem mieć relaksy, ale relaksy były liche. A w Timberlandach nie chciałem chodzić. Timberlandy w ogóle znalezione w komisie na Gdańskiej, ale nikt takich nie miał, a wiecie jak to było, nie? Kurczę, teraz za takie Timberlandy człowiek by się dał pociąć. Oczywiście nikt wtedy nie wiedział o tym, że to są Timberlandy i nikt wtedy nie wiedział o tym, co to są za buty. No, były to buty rewelacyjne, w których ja jako dzieciak oczywiście chodzić nie chciałem, bo wiecie, no, mama wydała na nie pieniądze i w końcu chyba je, nie wiem, czy sprzedała, czy coś w tym komisie. No tak to już było, nie? A relaksów chyba nie miałem, Sofiksy miałem, ale relaksów nie wiem, czy miałem relaksy w końcu. Relaksy były słabe, nie? Relaksy były jak defil. No, mieliśmy co mieliśmy. Słuchajcie, więc tak, mamy do czynienia z następującymi prezentami. O, już nawet wiem. Flat Tops Phosphor Bronze. O, ciekawe, 10,47 struny w ramach akcji ZUS. Oczywiście polecam sprawdzić różnego rodzaju struny. GHS Stainless Steel 13. GTO, to może być to dla prawdziwych mężczyzn. Dalej mamy tutaj do czynienia z taki nuxowy luperek od Nuxa z tym, ze sterowniczkiem, ale fajnie. Z dodatkowym sterowniczkiem luperek od Nuxa. Rewelacja. To będzie na pewno na nagrodę w jakimś konkursie bądź zabawie patronite'owej. No powiem tak, no Belsa ODR Mini to się raczej nie pozbędę, bo zawsze chciałem mieć to brzmienie. To jest jedno z bardzo legendarnych brzmień overdrive'owych, więc pozwolę sobie takiego Nobelsa zostawić dla siebie z tej paczuszki. Dalej mamy do czynienia tutaj, szanowni państwo, z przepięknym rewerbem od Behringera. Będzie nagroda na pewno. Date code 1604. Mimo tego, że to jest plastikowe, Behringery potrafią zaskoczyć. Nie są takie złe. Dalej mamy, zasiłka jest do któregoś z efektów. Dalej mamy, szanowni państwo, drugiego Behringera Vintage Delay. Więc może zrobimy jakiś konkurs podwójno ten Behringerowy. A tutaj mamy, szanowni państwo, czyli zasilacz jest do tego. Jam Station, czyli kurczę jakaś maszyna, backing machine with audio track. To jest poważna rzecz. Na to trzeba będzie zrobić grubszy konkurs. To tak łatwo nie pójdzie. Dobra rzecz od Bossa. Boss w ogóle robi fajne rzeczy, więc dobra. No powiem wam, gruby sztosik. To jest gruba nagroda. Elegancko. Henry, dzięki. Słuchajcie, jeżeli dotarliście do samego końca odcinka, jesteście wielcy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że już jest łapka, jest komentarz, jest subskrypcja, jest nagrywana końcówka samochodowa na wakacjach. Kręcie końcówki samochodowe, gdziekolwiek tam jeździcie. Na pewno coś ciekawego znajdziecie. Bardzo wam dziękuję za udział w akcji patronite'owej i we wszystkim, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o wspieranie tego kanału. Jesteście naprawdę rewelacyjnymi ludźmi. Takich ludzi nam trzeba. Hejterów i różnych innych, którym się wydaje, że chcą zmieniać świat, nie potrzebujemy. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Mili ludzie są tutaj mile widziani. I tyle. Po prostu. Bardzo dziękuję za to, że jesteście miłymi ludźmi.
Pamiętajcie o tym, że gitara jest najważniejszą ze sztuk. Krzewimy tą gitarę i nie ścigamy się, nie kombinujemy, nie szukamy dziury w całym, tylko po prostu jak gracie, tak gracie, ma to wam nieść radość. Dziękuję bardzo, dobranoc. Deska, końcówka samochodowa i miłych wakacji.